są 3 trasy dostępne, A, B i C. Także jak widzicie, możliwości jest tutaj wiele. Tu są jeszcze małe wyciągi orczykowe i taśmowe. Postanowiliśmy na obiad zatrzymać się w schronisku Bukowina. Tak wyglądają tutaj pierogi z jagnięciny z dodatkami. Witajcie kochani! Dzisiaj korzystamy z pięknej pogody, z tego, że świeci słońce i właśnie przyjechaliśmy na stok narciarski tutaj w Jurgowie. Bartek już się zbiera. Idziemy zaraz skupić karnety i pokażemy Wam, jak wygląda cały tutaj ten ośrodek. Musimy zacząć od tego, że parking jest dosyć spory tutaj, no i jest darmowy. Jest godzina 10 i naprawdę stok został otwarty godzinę temu, ale jest już tutaj dosyć dużo osób. Tam z tyłu widać właśnie, jak już zjeżdżają, ale my najpierw idziemy do kasy, zobaczymy, jakie są karnety. Nie wszystkie trasy są otwarte. Zobaczmy. Tutaj mamy trasy zjazdowe, a tutaj całą tablicę, które są aktualnie otwarte. Są 3 trasy dostępne, A, B i C. 4 godziny kosztuje 130 zł, a cały dzień 150. Tatry Super Ski, tutaj mamy również możliwość korzystania na tym skipasie na Kotelnicy, w bani, Kaniówka, Grabpa Ski jest otwarta, Koziniec Ski i Czorsztyn Ski. Pozostałe są jeszcze zamknięte. Miejmy nadzieję, że niedługo się pootwierają. Zobaczymy, jak będzie. Tutaj właśnie działają tylko te 3 zjazdy A, B i C. A tu mamy automat do zwrotu swoich kart. Przy kasach biletowych znajduje się tutaj szkółka narciarstwa i snowboardu, więc też można z tego skorzystać w tym miejscu. Pierwszy wyciąg, jaki mamy, jest to wyciąg orczykowy. I tutaj, jak widzicie, jest ten zjazd. Nie jest bardzo długi, ale wygląda, że dzisiaj są bardzo dobre warunki. Więc jeśli ktoś chce, to może już skorzystać tutaj z tego pierwszego wyciągu orczykowego. Ewentualnie tutaj dalej wystarczy podejść i znajduje się kolejka. Jest to kolejka krzesełkowa i właśnie Bartek teraz tam pojechał na górę. Sami zobaczcie, aktualnie mamy 0 stopni. Tak to wygląda tu na dole. I tutaj z góry właśnie mamy zjazdy w 2 strony. Możemy zjechać z tej, ewentualnie tutaj z tej strony również jest możliwy zjazd. Także jest tutaj kilka możliwości. Sami zobaczcie tutaj między drzewami. Ja sobie dla bezpieczeństwa pójdę po tej stronie siatki, tak na wszelki wypadek, ponieważ chcę dojść tam na sam koniec, żeby Wam pokazać, jak to wygląda tam dalej. I tak, tutaj jak wyjedziemy tą kolejką na górę, to właśnie możemy zjechać tutaj w prawo lub w lewo, tam do innej kolejki, lub tutaj do tej samej, którą osoby wjeżdżały. Także jak widzicie, możliwości jest tutaj wiele. I proszę, sami zobaczcie, tutaj jest właśnie kolejna kolejka na górę. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten zjazd tutaj jest dużo bardziej stromy niż tamten. Wydaje mi się, że tamta kolejka ma łagodniejsze zjazdy. Tam jest dosyć mocno pionowo, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tam dojdę wyżej, żeby Wam to pokazać. Tutaj jest to kolejka A, więc wrzucę Wam gdzieś tutaj mapkę, żebyście mogli sobie zobaczyć na mapie, jak to wygląda. Móc sobie właśnie porównać, w którym miejscu to jest. Ale no, tutaj naprawdę jest pionowo. Wydaje mi się, że ta część to już jest taka dla osób bardziej doświadczonych. Bartek pewnie tutaj pójdzie. Ja zdecydowanie na pewno nie.
Tuż obok kas znajduje się restauracja. Tutaj mamy wejście na pierwsze piętro i na dole również mamy bar. Możemy tu zjeść coś słodkiego, czegoś się napić. Zobaczcie. Możemy tu zjeść zapiekanki na przykład. I z okna mamy tutaj widok na stok. Zaraz Wam pokażę. Tutaj właśnie przez okno widać stok. Pójdziemy także na pierwsze piętro, zobaczymy jak to wygląda na górze. Tutaj również mamy bar i stąd mamy jeszcze lepszy widok właśnie na stok. Zobaczcie. Znajdziemy tutaj również przed restauracją stoiska, gdzie możemy kupić serki z grilla lub takie naturalne, na zimno wędzone. Znajduje się to przy samym tutaj parkingu przed wejściem do restauracji. Do tego mamy tutaj również budkę z pamiątkami, jeżeli ktoś potrzebuje również okulary, też może tutaj zakupić czapki, rękawiczki. Także znajdziemy tutaj naprawdę wszystko. Znajduje się tu również wypożyczalnia sprzętu, jak również możemy tutaj zakupić narty. Aktualnie jest wyprzedaż nart z poprzedniego sezonu, więc trwa na nich tutaj promocja. Tutaj mamy szkółkę narciarską, gdzie 1 godzina kosztuje 170 zł za osobę. Także lekcja trwa 50 minut. Tak to wygląda. A my sobie pójdziemy tutaj po schodkach na górę. Pokażę Wam, jak to wygląda z tej perspektywy. Tu jest wyjście z restauracji, ale jest zamknięte, niestety. A tutaj możecie zobaczyć, jak ludzie wyjeżdżają orczykiem do góry. Taśma jest tu zamknięta, ale my sobie przejdziemy tutaj z boku. Chciałabym się dostać tam do góry. Może jest tam bar otwarty, zaraz zobaczymy. Jeśli tak, to ja na pewno skuszę się tam na jakąś kawkę. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj na kamerze, bo to jest dosyć daleko. Tu jest najniższy poziom parkingu, tam gdzie my mamy auto, ale tutaj wyżej również jest parking. Więc tutaj można sobie podjechać i aktualnie nawet stoi tam jakiś kamperek. Ja dzisiaj sobie odpuszczam narty, Bartek jeździ sam. Niestety powiem Wam szczerze, ale po tym, co się wydarzyło na Małym Cichym, jak ten mężczyzna we mnie wjechał, nie będę ukrywać, że mam troszeczkę uraz i ogromny dystans teraz do zjeżdżania na nartach. I niestety, ale wydaje mi się, że trochę to potrwa, zanim po raz kolejny wyjdę na stok. Niestety, ale ciężko mi się przełamać teraz. Ale za to zobaczcie sobie sami tu, jak to pięknie wygląda. Spójrzcie. Tu są jeszcze małe wyciągi orczykowe i taśmowe, ale jak widać nie chodzą teraz, nie działają. I po prostu tutaj dzieciaczki się bawią na sankach. A my przejdziemy tutaj. Tak sobie tu spacerując, znalazłam sobie fantastyczny punkt widokowy. Zobaczcie, tu jest orczyk, który również nie działa w tym momencie, ale za to bardzo fajnie widać tutaj stok. Jest tu mały bar. Zobaczymy, czy jest otwarty. Aktualnie w tym barze tutaj w środku dostępne są w tym momencie tylko 2 automaty, jeden z kawą, a drugi z jakimiś słodkościami. Tutaj właśnie mamy zimne napoje i do tego jakieś batoniki. I tylko czarna kawa w tym momencie. Nie jest on jeszcze uzupełniony w 100%, ponieważ no jak sami widzicie, tutaj na górze żaden z tych orczykowych wyciągów nie prosperuje jeszcze, więc myślę, że dopiero później będzie to bardziej ta oferta tutaj rozszerzona. Ale udało mi się kupić kawkę parzoną z automatu za 10 zł. I ja sobie teraz tutaj posiedzę i zobaczcie, jakie mam piękne widoki. Spójrzcie, jak pięknie tu widać góry. Już wiecie, jak wygląda tutaj stok narciarski w Jurgowie. Zachęcamy Was do odwiedzenia tego miejsca, a my teraz lecimy na obiadek.
Korzystając z faktu, że byliśmy właśnie na stoku narciarskim w Jurgowie i wracaliśmy przez Bukowinę, postanowiliśmy na obiad zatrzymać się w schronisku Bukowina. Teraz już jesteśmy tutaj na tym dolnym parkingu i idziemy do środeczka. Tutaj w schronisku Bukowina możemy dostać tatar z polskiej polędwicy wołowej w cenie 59 zł, moskol ze śledziem za 45 zł, to są przystawki, kwaśnicę tutaj dostaniemy za 34 zł, z sałatek na przykład sałatkę Cezar z grillowanym kurczakiem w cenie 49 zł. A jeżeli chodzi o dania główne, no na przykład pstrąg z chrupiącą sałatką, tutaj z dodatkami kosztuje 62 zł. Schab z kością, z panierowanym puree z kapusty kiszonej kosztuje 64 zł. Możemy tutaj dostać również burgery, taki klasyczny, kosztuje tutaj 67 zł. No i oczywiście desery. I głównym tutaj bardzo popularnym deserem jest właśnie taka beza. Tutaj w schronisku Bukowina możemy również zakupić ich wyroby, takie, które oni tutaj robią sami, typu różnego rodzaju nalewki, przetwory. Jest bardzo duży wybór tych rzeczy. I w ramach takiej degustacji my aktualnie dostaliśmy. Tutaj mamy kilka rodzajów kremu. Do tego ty masz syropy tam, tak? Tak. I do tego tutaj 3 rodzaje nalewek, a w międzyczasie dostaliśmy również już kwaśnicę. Tak wygląda. A tak wygląda dzbanek lemoniady jabłkowo-kardamonowej, który sobie zamówiliśmy tutaj. Dostajemy tutaj całą taką właśnie ulotkę z całym asortymentem, z wszystkimi produktami, jakie są dostępne. Do tego długopis i możemy sobie tutaj zaznaczać, co chcemy sobie zakupić i później razem z naszym rachunkiem na koniec dostaniemy całe nasze zamówienie. Przyszło moje drugie danie. Tak wyglądają tutaj pierogi z jagnięciny z dodatkami. A Bartka burger wygląda w ten sposób, jest tutaj podawany z frytkami. Tradycyjnie podczas pobytu tutaj zrobiliśmy sobie małe zakupy. Mamy tutaj kremy pistacjowy, sos do pizzy, syrop z rokietnika, do tego konfiturki z żurawiny i tutaj mamy jeszcze z jagód. A do tego wzięliśmy sobie jeszcze taki serek z czosnkiem niedźwiedzim. Cały taki nasz zestaw właśnie. A teraz czekamy na rachunek. Za całe nasze zamówienie razem z naszymi zakupami zapłaciliśmy niecałe 370 zł. W sumie rachunek wyszedł dosyć wysoki, ale no musimy zaznaczyć tutaj, że zrobiliśmy dość spore zakupy, więc stąd ta cena. Osobiście uważamy, że było warto. Naprawdę zjedliśmy bardzo dobry obiad i gorąco polecamy to miejsce. Jeżeli będziecie w okolicy, warto tutaj zajrzeć. My teraz uciekamy do hotelu, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!